Dzień dobry, kolejny przyjazd na siedlisko, więc i kolejny odcinek. Godzina prawie 10, temperatura prawie 25 stopni, lekki wiaterek, więc jest całkiem sympatycznie. Także ja się przebieram, otwieram wszystkie drzwi i okna, no i zaczynam działać. Początek maja to i piękny zielony kolor, wierzba, lipa, która po tej przycince też sobie bardzo dobrze radzi i w zasadzie ten środeczek jeszcze taki jest, powiedzmy, goły, ale pomału myślę, że to się zrośnie i wyrówna. No, problem jest z przymrozkami, bo co chwilę wyskakują, nawet jak widać, przymrozki chwyciły orzecha, no i popalony jest w większości gdzieniegdzie, aby jakieś gałązki oclały, tak jak tu na przykład pojedyncza, a tak to wszystko przemrożone. No i podobnie niestety w truskawkach. Tu najlepiej widać porównanie kwiat, który przetrwał i kwiat, który nie przetrwał. Z tego już truskawki nie będzie, z tego powinna być. No i niestety, ale większość tych nieprzykrytych to nadmarzła. No były takie dni, że w dzień cieplutko, a potem nad ranem przymrozki i winorośl momentami padła całkowicie, wszystko przemarznięte. No ostatnie chyba 2 noce były takie dosyć srogie, no ale to przemarzło zdecydowanie wcześniej, no bo już jest super suche. Także no niestety, gdzieś nie dopilnowałem, no i truskawek, o ile na pewno troszkę będzie, to nie tyle, co mogło być, bo gdzieś patrząc tu, na 3 kwiatki przetrwał 1, więc no 1/3 truskaweczek może z tego jeszcze będzie. Liczę na to, że to, co nakryłem, to oclało. No za rok na pewno tej agrowłókniny trzeba będzie kupić więcej, no i nakrywać takie piękne truskaweczki w całości, żeby było ich i więcej i wczesne. A zobaczcie na to, nie na sam krajobraz, ale po prostu na tą trawę, a w zasadzie mieszankę trawy i kończyny dla zwierząt, no soczysta, zielona i bujna, dobre pół metra w tej chwili i takiego gąszczu, że niedługo faktycznie trzeba będzie myśleć jeszcze z tydzień o tym, żeby to pomału pewnie kosić. Zwierzątka będą miały co pojeść, bo to wszystko, gryka, trawa i kończyna pójdzie sobie po prostu na zielonkę, na paszę dla zwierząt. Dzisiaj też w końcu powrót do remontów. Mam tego czasu więcej, w zasadzie cały dzień do samej nocy, więc można troszeczkę ogarnąć. Jak widać, przyniosłem już wannę, bo tu musi powstać ścianka. Tak mniej więcej załamanie dotąd. Wiem, że sobie komplikuję życie i po prostu mogłem zrobić ściankę w tą stronę i tu zrobić brodzik i prysznic. No ale jednak taka nieduża wanna, myślę, że będzie tutaj się bardziej sprawdzała. Czy coś tam przeprać, czy nawet sobie usiąść, niech to po prostu będzie. Nawet tak sobie w sumie pomyślałem, bo tu będzie malutki boiler, to przecież w zimie można gar czy 2 ciepłej wody nalać do wanny i też się po prostu wychlapać, nie używając wtedy elektrycznego boilera, który będzie tu. Także wanna przymierzona, no i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, no to ogromna szpara i już sobie sprawdziłem, czy to wanna krzywa, czy to ściana. Ściana i ten odchył na ścianie, jedną ręką źle, ale może będzie widać. Ok, tu jest dolega, no i tu właśnie odchodzi coraz bardziej, więc to wszystko będę musiał zniwelować płytkami. Ścianka będzie tu równo z wanną, no i mniej więcej tak po tej fudze, gdzieś dotąd zabudowana. Tu drzwi, tu mała ścianka, tu sedes. Więc dzisiaj plan minimum to postawić tą ściankę tu wokół wanny, no bo potem trzeba będzie położyć folię w płynie, no i myśleć dalej, jak z układaniem płytek. A ta ścianka to pewnie będzie później. Także teraz chwilę ogarniania, jeżeli chodzi o to, jak to zrobić, wymierzania to znaczy. Miarka jest, więc widzimy się za chwilę. Pierwsza 3-metrowa szyna, a w zasadzie już nie szyna, tylko profil, przycięty i przygięty, bo nie ciąłem tego na kawałki, tylko po prostu ponadcinałem i pozaginałem, tak żeby mieć kąty proste i akurat mi weszło. Co do milimetra można by powiedzieć, bo ruch jest, ale taki, że to nie leci.
Jak ja sobie to wymierzyłem? Wanna 130, po zmierzeniu okazuje się, że ona ma 129,5. Tam pójdzie płytka plus klej, no to liczę powiedzmy tam 1,5 cm, no bo wiadomo, są nierówności, więc lepiej potem troszeczkę więcej kleju dać, niż się potem cisnąć. Więc 129, 130, bo jeszcze zapas na silikon przecież z jednej i z drugiej strony. 130 plus 1,5 z tamtej strony, 1,5 cm z tej strony, płytka plus klej, no i 12 czy 13 mm płyta karton gips i dopiero ta szyna. Stąd teraz może się wydawać, że ta przerwa jest duża, no ale finalnie ona aż taka nie będzie. No i co? Chyba to teraz od razu wezmę wiertarę i przykręcę, żeby ten jeden profil był gotowy. No i później będę się zastanawiał, jak tu dalej. Aha, już pierwszy błąd popełniłem, bo przyciąłem to na równo 70 cm, a tu przecież też płytka i karton gips, więc powinienem ciut dłużej. Ale na szczęście nic się nie dzieje, no bo po prostu dołożę w odstępie tu kawałek dalej, a tu i tak będzie do końca karton gips. Więc takie niby niuanse, ale czasami można zrobić, wiadomo, coś lepiej. Dobra, idę po wiertarkę i kołki rozporowe. Powiedzmy, że pierwsza ścianka stoi. Wysunąłem tu o te jakieś 3-4 cm jednak, żeby mieć miejsce na płytę, klej i płytki. Wszędzie oczywiście jest poziom i z tej strony i z tej, więc jest ok. No i zacząłem rozkminiać dalej, jeżeli chodzi o tą ściankę, która ma być tu. Tu mają być też drzwi. Początkowo myślałem, że będzie tutaj szerszy profil i zostawię sobie miejsce w razie czego na takie drzwi z klasyczną futryną, ale wychodzi mi na to, że do tej ścianki tu dokładnie będzie jakieś 134-5 cm. Drzwi nawet 60, jak teraz przeczytałem, potrzebują miejsca 70 kilka centymetrów, więc tak naprawdę ścianki miałbym no tyle, co ta jedna płytka. Bez sensu, taki wielki otwór i tutaj futryna, a otwór wejściowy będzie mniejszy, więc summa summarum zastanawiałem się nad drzwiami przesuwnymi, no i teraz ta decyzja zapada, tu będą drzwi przesuwne. Mniej więcej pół na pół, czyli tam 60 kilka centymetrów będą się drzwi przesuwały. Innego wyjścia nie ma, myślę, że tak będzie najwygodniej, bo tu tak gdyby się otwierały, no to i tak przecież tu by zostawała taka nie wiadomo jaka przestrzeń, ani potem tych drzwi łazienkowych otworzyć, ani nic, więc po prostu tu będą przesuwne. A te drzwi na lato pewnie i tak będą ściągane i tak, więc mniejsza z tym. Dobra, teraz tą ściankę tu, a w zasadzie taki malutki fragment, te 40 kilka centymetrów mniej więcej potąd, więc w sumie tej przestrzeni tu i dostępu do wanny będzie całkiem dużo. Nie wiem, w co ja trafiłem, ale zobaczcie, co się zrobiło z wiertła do betonu. Cała końcówka się zarobiła, a ja tylko wierciłem tu w fugach. Coś jest twardego w podłodze, bo dosłownie 3 cm weszło dalej i nichu, wiertło zniszczone. A celowo wiercę w fugach, no po to, żeby nie dziurawić tych płytek, żeby mi przypadkiem nie pękła. Także co? Kombinacja. Albo trzeba będzie faktycznie w płytce, albo jeszcze innym wiertłem do metalu spróbuję. Może tam coś twardego takiego? Nie wiem. Wlazło. Wiertłem do metalu poszło. Nie wiem co tam było, no bo w sumie żadnych prętów stalowych przecież w podłodze nie powinno być. Co innego w suficie. No ale weszło i jedno, drugie mocowanie, no i też dwa u dołu. Jest no tutaj w miarę góra-dół stabilnie, ale po środku trochę ruchu jest, więc docelowo pójdą jeszcze te takie rozpórki powiedzmy, ale na początek będzie ocieplenie. Nie kupiłem co prawda styropianu albo wełny i będę musiał to zrobić następnym razem i wtedy jak dopiero włożę tu wełnę, na arkusz wełny taka rozpórka, no i myślę, że jak w połowie dam, to powinno być wystarczająco mocno i tu i oczywiście z tej strony. Tak, dzisiaj na pewno chcę przykręcić
od środka, czyli te płyty wodoodporne tu i tu. I potem następnym razem właśnie włożyć ocieplenie czy wygłuszenie, bo to będzie jedno i to samo. Z jednej strony troszeczkę docieplało, a z drugiej wygłuszało wszystkie dźwięki, żeby tu nie było pustej przestrzeni jak się puka. No i dopiero potem przykręcę te płyty zewnętrzne. Także co, ścianki powiedzmy, że stoją. Teraz trzeba wymierzać, no i docinać te płyty wodoodporne, gipsowe. Trochę tu ciemnawo w tym garażu, no ale nie chce mi się już tych płyt wynosić. Zresztą tu jest równo, więc łatwiej będzie je docinać. Na szczęście na wierzchu położyłem sobie te wodoodporne, czyli te takie zielono-niebieskie, coś w tym stylu. Więc zaraz ołówek, nożyk, jakaś prowadnica, no i będą szły docinki pewnie w tą dłuższą stronę. Bo tak, chyba musi być 2,15, to gdzieś dotąd. Nacięcie zrobione, no ale nie przemyślałem jednej rzeczy, że i tak, żeby złamać tą płytę równo, to będę musiał ją podnieść, a skoro jest nacięta, no to większe prawdopodobieństwo, że mi gdzieś tam się uszkodzi. Także chyba będę musiał pokombinować i podłożyć jakiś stary panel i dopiero to unosić. Ale no, zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie za chwilę. No chyba nie jest źle. Strzeliło mniej więcej równo, więc mam nadzieję, że mi się zaraz to ładnie idzie. Więc teraz nożyk i dotnę ten zagięty papierek. Bardzo się tego obawiałem, że samemu nie dam rady, ale jak widać jest w miarę równo. Przycięty jeden i drugi arkusz. Ja potrzebuję teraz ten większy, ale jeszcze go dociąć na długość. Jak ja to zmierzyłem, nie wiem. Ale ewidentnie nie wchodzi, więc centymetr, co najmniej centymetr muszę to skrócić. No najgorsze takie docinki po kawałeczku, no bo teraz nie będzie tu równo. Chociaż na to i tak pójdą płytki, więc pięknie być nie musi. Trzeba jednak przy mierzeniu odejmować po te pół centymetra i lepiej te pół centymetra mieć luzu niż tak jak ja docinać potem taki centymetr. Łamiąc trochę wycinając, bo brudu i nierówności z tego dużo. Widać, że teraz ta płyta nie jest idealnie równa, ale na szczęście to i tak wejdzie jedna w drugą, więc tego nie będzie widać. No nie jest też idealnie równa ściana, więc są miejsca, gdzie ona bardziej odstaje, gdzieś mniej, ale tak jak powiedziałem, na to i tak potem finalnie będą płytki. No u góry mi nie wyszło, jest tu jakieś pół centymetra, może trochę więcej luzu. No ale nie mogłem jej wcisnąć, bo znowu tu był sufit niżej i nie szło tego zrobić inaczej. Podparte w tej chwili, bo muszę iść po wkręty, wkrętarkę, no i połapię sobie to już myślę na gotowo. I dopiero potem ta druga ścianka. Chociaż teraz jak patrzę, bo w końcu zamieniłem kolejność i zamiast dołożyć ten profil z tej strony, dołożyłem go tu, więc mimo wszystko na pewno będę musiał dać te takie poprzeczne, poziome belki, żeby właśnie o tą płytę, która będzie z tej strony, móc do czegoś przykręcić. No bo ta tu ładnie siądzie na szynie, no ale tej z boku już nie będzie do czego przykręcać. Dobra, wkrętarka i sporo teraz wkrętów dookoła. Sporo tych wkrętów daję dookoła, po to, żeby ta ścianka była naprawdę solidna i płytki ważą, żeby to się mocno trzymało. Chociaż te wkręty wcale tak łatwo w tą ścianę nie wchodzą. No, żeby się wiercić w tą metalową szynę, trochę trzeba tą wkrętarkę przytrzymać. A niby wkręty dedykowane do karton gipsu i podłoży stalowych. Kupiłem ogromną ilość i chyba trochę przesadziłem, bo na pewno tego nie zużyję. No ale mimo wszystko daję ich dużo. Podocinałem sobie też już te poprzeczne belki, o których mówiłem. Niby dałem po dwie, tu i tu, ale być może dołożę jeszcze trzecią. Zobaczymy, jakiej wielkości będą te płyty styropianowe. Jeżeli to się fajnie zgra, to dołożę i trzecią. No i do tych płyt finalnie potem, do tych belek poprzecznych też finalnie poprzykręcam tu wkrętami. Ale to następnym razem, jak już przywiozę ten styropian. No dobra, no to jedna ścianka powiedzmy, że jest. Teraz mniejsza, łatwiejsza. No i będzie ten kącik może jakoś za chwilę wyglądał. Mniejsza ścianka też już stoi i nawet jest przymiarka wanny,
No w sumie jest te 4 cm jak odsunąć i nie wiem, czy nie za dużo, no ale w sumie lepiej było zostawić więcej i dać po prostu w sumie tam 2 mm więcej silikonu z jednej i z drugiej strony i zniwelować tą odległość, niż miałoby być za ciasno i miałbym na siłę wciskać tą wannę. Tak to wygląda i w sumie co? To mi wyszło na skraju, nie docinałem w ogóle tej płyty, czyli jak ją przeciąłem tak wzdłuż, tak teraz ją dołożyłem. Troszkę, może 2 cm powinno być wyżej, no bo jeszcze tu będę chciał położyć też kawałek karton gipsu i z tej strony jeszcze płytkę przykleić. No ale skoro tu był taki róg, w sensie obrzeże oryginalne, to już nie kombinowałem i nie ciąłem z kolejnej płyty. Teraz co? Aha, jeszcze tak patrzę na to, no troszkę ciemnawo tu szczerze mówiąc będzie i w sumie tak jak sobie teraz dołożyłem tą ściankę, to zacząłem myśleć, czy tu by nie zrobić takich luksfery, to się chyba nazywa, takie kafle ze szkła przezroczyste. Zobaczę, jeżeli coś takiego w sklepie znajdę i to może dołożę tak ze 3-4 takie kafle, żeby trochę słońca, a w zasadzie światła z tego okna wpadało. No jedyny problem jest taki, że one by musiały mieć jakieś 5 cm grubości. Nie wiem, czy takie będą, ale poszukam w markecie może budowlanym, coś się takiego trafi. No dobra, wannę wyciągam i trochę odpylę teraz te płyty, no bo jednak przy docinaniu się ukurzyły. No i może od razu ścianę i przemyję to. A potem jak wyschnie, to może się pokuszę jeszcze dzisiaj położyć tu folię w płynie, pomalować znaczy. Zobaczymy. Najpierw odpylić i może na mokro szmatą zetrzeć. Ściany przemyte dosyć porządnie, więc sporo tej wilgoci na nich zostaje. Także musi to dobrze doschnąć. Myślę, że z godzinkę albo 2. Zobaczymy. No bo jak widać, tu zacieki aż się porobiły, no ale dzięki temu ściana jest wyszorowana. Co ciekawe, ten ołówek wcale się za bardzo nie chciał zmywać. Ja szorowałem najpierw szczotką, a potem dopiero zbierałem szmatą. I teraz co? No zanim położę tutaj folię w płynie, musi to wyschnąć, więc ja jakiś obiad, a potem może pobawić się chwilę też z psiakiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Przemyślałem sprawę i jednak dzisiaj folii w płynie nie będę kładł. Dokończę tą ściankę tu, czyli styropian z ociepleniem, potem ten front i dopiero potem będzie za jednym zamachem malowanie wszystkiego folią w płynie, żeby 2 razy się tym nie babrać. Zobaczymy, no pewnie folia w płynie, no to jeżeli tu będzie taki ala kabina prysznicowa, no to musi pójść po sam sufit, więc sporo tego pójdzie, no i już po prostu myślę, że lepiej to robić za jednym zamachem, ale oczywiście leniuchował nie będę. Wyciągnąłem zgrzewarkę, bo muszę tu jeszcze wypuścić 2 rury pod taki przyszłościowo powiedzmy panel, no taką nagrzewnicę, która będzie wodę na słońce nagrzewała, podgrzewała i tu będzie przyłącze. Taka moja prowizorka, ale tak sobie wymyśliłem, więc cóż, rura jest, cała góra złączek, więc zaraz coś tutaj wymyślę z tego, co mam. Kupując tą maszynkę do zgrzewania, zastanawiałem się, czy będzie mi to potrzebne. W sumie koszt nieduży, bo już nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale na pewno mniej niż 100 zł, coś 50 kilka. No zresztą, nieważne. Zastanawiałem się, ile razy ona mi się tu przyda i czy w ogóle będzie mi potrzebna. Ale no co róż się przydaje, zwłaszcza, że ja co chwilę coś zmieniam, kombinuję, no albo po prostu robię coś na raty, po kilka razy, po kawałku. Tak jak i teraz, no 3 zgrzewy tak naprawdę na jedną rurkę, 1, 2, 3 i tutaj znowu 3, czyli 6 zgrzewów. Chwila, moment roboty, a jak widać się przydało. Oczywiście to nie będzie tak od ściany odstawało, będzie mniej więcej tak. Celowo też jedna dłuższa, druga krótsza, tak jak zresztą i tu zrobiłem, żeby po prostu łatwiej sobie to spinać wężykiem. Oczywiście można było to zrobić inaczej, czyli na przykład jedna tak, druga tak, żeby to dochodziło do tego, no ale jakoś nie przemyślałem, no i tu zrobiłem też puszkę łączeniową. Trudno się mówi, tak to czasami jest. Tu będzie spadek w tamtą stronę do zewnątrz, o tak jak widać.
na jednej i na drugiej rurce i myślę, że one będą może nie przy samej ścianie, ale też tak troszeczkę odsunięte, żeby łatwo było to łączyć. O tym oczywiście kiedyś tam jeszcze opowiem. Myślałem, że od razu sobie to zakleję, ale nie ma sensu, jak gdzieś tam mi zostanie kleju z płytek, to wtedy po prostu będę to zalepiał. Teraz, aby to jakoś tak sobie na stałe jeszcze ułożę, to znaczy jakimś podeprę kamyczkiem z jednej i z drugiej strony, żeby już było na gotowo i na sztywno. A ogólnie to ciśniemy jeszcze trochę na dwór, bo w środku na dzisiaj chyba będzie tyle. Co miałem w planach, to w budynku dzisiaj ogarnąłem, więc teraz jeszcze z godzinkę, myślę, do wieczora można wykorzystać na dłubanie w ogródku. No bo tu też jest co robić. Te sałatki, które ostatnio wypieliłem, no jak widać nie wszystkie się złapały, niektóre padły, ale spodziewałem się tego. No nic, jest jak jest. Te mniejsze na pewno zaraz popikuję. No i ogólnie rozejrzę się w tym gąszczu przed skopaniem, czy jeszcze coś warto zostawić. A te pokrzywy, no olbrzymie. I w sumie pokrzywa zdrowa, no ale w ogródku ich nie zostawię, więc likwidacja. Słońce pomału sobie zachodziło, a ja dłubałem w ogródku. Powyrywałem co większe chwasty, przekopałem, no a potem między samosiejkami takimi różnymi pieliłem i wywalałem co niepotrzebne. Teraz jak widać idą chmurki, no bo ogólnie patrzyłem w prognozę pogody i wieczorem, a w zasadzie w nocy ma być burza. Zobaczymy. Sam ogródek wygląda w tej chwili tak. Pozostawiane co fajniejsze. Powiedzcie mi, co z tą cebulą? To jest z tamtego roku cebula zostawiona. No na szczypior spoko, a czy z niej będą potem jakieś cebulki jeszcze? Czy raczej zerwać szczypior i to wyrzucić? Nie wiem. Jak ktoś ma praktykę, to niech mi podpowie, czy z tego się zawiąże cebula, czy też nie. Jeżeli chodzi o samosiejki, no to sporo kopru, tutaj nawet takie kawałeczki. No i co ciekawsze, marchewki. Marchewki też się zasiały i w sumie zostawiłem je, bo nie bardzo mi chciały wschodzić. Czy coś z tego będzie, nie wiem. Zobaczymy. Dałem tu znowu kawałek tego węża, który się poci. No i zobaczymy. Pietruszka na świeżo, koperek na świeżo, cebulka na świeżo. No i niech tak sobie to rośnie. Jeszcze mam tam z 1/3 do ogarnięcia, ale dzisiaj po prostu już mi się nie chce. No i trochę te komary też jakoś zaczęły atakować. Pierwszy raz w tym roku. Tu, gdzie jest przekopane, to pomyślałem, że słoma pójdzie, ale zanim słoma, to jeszcze rozrzucę troszeczkę tego obornika. Tak popruszę po prostu po wierzchu, a potem na to pójdzie słoma, gruba warstwa słomy, żeby chwasty nie wyrastały. No i w tym miejscu tu i w ogóle pewnie gdzieś też tu, jak finalnie zlikwiduję, będą ogórki i cukinie. Ale to jeszcze 2 tygodnie do tego. No dobra, godzina prawie 20, więc trzeba w końcu trochę odpocząć. Może coś zjeść i po prostu się pokręcić po siedlisku. Takie 15-20 minut, chociaż spacerku. Ja dzisiaj w końcu zostaję na noc i pasuję tu trochę przygotować. No mimo, że pół dnia okno było otwarte i się wietrzyło, to te mury są na tyle wychłodzone i ogólnie grube mury, 60 cm, trzymają temperaturę. Jak jest w środku napalone, to wolno się wychładza, ale jak i w środku jest zimno, to i wolno idzie, żeby się tu rozgrzało. Jak widać, na dworze było 24, tu jest zaledwie 16 stopni. No jeszcze po prostu nie było okazji, żeby tu dobrze wygrzać i wywietrzyć. Także siłą rzeczy rozpalam pod kuchnią. Akurat będzie herbata, będzie ciepła woda do umycia. No i pewnie coś na ciepło też do zjedzenia. Wszystko, co mi trzeba, już jest na kuchni. Tu grzeje się tortilla z serem i warzywami i jakimś mięskiem. Za chwilkę będzie jedzone. Mam nadzieję, że smacznie. No i po jedzeniu odpoczynek. Tu cisza, spokój, a mi takiego właśnie odpoczynku i relaksu w ostatnim czasie bardzo brakuje. A jutro w sumie święto, 3 maja, więc w zależności od pogody chciałbym z rana przejść się do lasu, troszeczkę pochodzić, a co będzie dalej zobaczymy, bo prognozy niezbyt optymistyczne. Znowu ma lać, ale jutrzejszy dzień pokaże. Piesku, dzień dobry. 7 rano to trochę za wcześnie, żebym ja już wychodził na dwór, wiesz?
Wiesz, trochę jeszcze sobie poleżę i dopiero pójdziemy na spacer, bo na razie to tam jeszcze i mgła nawet. Burza, która miała być w nocy, okazała się tylko przelotnym deszczem, ale jest mokro i wilgotno. No właśnie, widać. Dobrze, no bo w sumie maj to wszystko tej wilgoci i wody potrzebuje, żeby rosnąć. 9 z minutami, ja się jeszcze zdrzemnąłem, odleżałem, bo to chyba taka druga noc w tym roku w ogóle, kiedy mogłem sobie na to pozwolić. Teraz się chwilę pokręcę, a potem pewnie będzie spacer w tamtą stronę, chociaż na chwilę do tego lasu. Ale zobaczymy, jak wyjdzie oczywiście. Im dłużej, tym lepiej. Po deszczu w lesie pachnie podwójnie. I taka wilgoć, poczucie świeżości, no i listki świeże, no i też sosnowy las, więc troszeczkę takiej żywicy. Mokro, fajnie, ptaszki śpiewają. No i cóż, taki pewnie godzinny spacerek trzeba będzie zrobić. A tu co zauważyłem, no że jest szansa, że będą też fajne jagody w tym roku, bo widać, że na krzaczkach trochę ich tutaj już jest. Powrót ze spaceru i słońce raz za chmurkami, takimi drobnymi, a raz po prostu wygląda. Jak wygląda, to jest tak duszno, jakby faktycznie to niedługo miała być, albo dzisiaj jeszcze burza. Resztki rosy, no i cieplutko, więc w sumie pierwszy raz w tym roku boso, ale chwilę można pochodzić, dać stopom odpocząć, no i po prostu poobcować tak z przyrodą. Prawda, piesku? Ty co? Też się troszeczkę na tym spacerze obiegałeś, nie? No chodź, chodź. Do południa było w zasadzie odpoczywanie i nic nie robienie poza tym spacerem. No ale teraz po obiedzie trzeba się troszeczkę wziąć za coś, no bo ileż można, ja wiem, święto 3 maja i tak dalej. No ale przynajmniej odkurzyć samochód, czy coś tam drobnego podziałać. Można, myślę. A tutaj i w sumie miejsca więcej i na powietrzu to wszystko robić wygodnie. Także odkurzamy, myjemy samochód, a potem jeszcze coś zrobimy, piesku, nie? Bo ileż można leżeć. A ogólnie, no Pelek chyba pomału do sprzedania, bo już pora na coś większego, zdecydowanie większego. Albo kombi, albo jakiś SUV. Zobaczymy. Tak teraz na szybko spojrzałem sobie w ogłoszenia. No taka Corsa z 2008 roku. Ceny zaczynają się mniej więcej od 6,5 tysiąca z gazem, no bo oczywiście na gaz ekonomiczny, jakieś 7 litrów gazu na 100 km. Czemu dolna półka? No bo ja nie ukrywam, że w sumie widzieliście też to na odcinkach. Samochód miał uszkodzony przód, to jest raz. Dwa, że zaczynają już tutaj spore wykwity na nadkolach być. I jeszcze trzecia rzecz, czyli z tyłu parkingówka i tu jest odprysk. Dlatego no ja myślę, że raczej dolna półka, czyli cena w okolicach 6,5 tysiąca. Gdyby ktoś był oczywiście zainteresowany, Warszawa i okolice. W środku samochód zadbany. No ja w zasadzie od tamtej stłuczki zrobiłem już 10, może kilkanaście tysięcy. Jeździ, no co tu dużo mówić. Teraz odkurzone, ale jeszcze oczywiście zaraz go sobie wycieram. No i cóż, gdyby ktoś był zainteresowany, to kontakt do mnie mailowy poniżej. A tak to sprzątam dalej. Ale samochód do sprzedania tylko wtedy, jeżeli wariaćko będzie chciał się z nim rozstać.
Śmieszny obrazek w internecie trafiłem, że ludzie w majówkę dzielą się na dwie grupy, jak widać. No i cóż, ja chyba do tej grupy z lewej bardziej się zaliczam, więc przyszedłem jeszcze do ogródka i wyciągnąłem resztkę tego węża kroplującego, który trafi finalnie w ogródku. Przerobiłem już sobie przyłącze tu z jednej strony, tu z drugiej, no i połączę go z tym wężem pocącym się, tak żeby tu dalej robić też nawadnianie. Jak widać, rozgrabiłem, no i zaraz coś sobie będę rzeźbił. No a propos tych dwóch grup, no dzisiaj do wieczora nie będę, chyba nie do późnego, ale tak powiedzmy do jakiejś 18-19, no bo potem też parę rzeczy innych, jak to w majówkę bywa. Jutro niedziela, więc jutro to już bardziej świętowanie. Nie na siedlisku, ale też w zasadzie mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Także cóż, póki jeszcze chwila jest, to ogarniam tego węża. A tutaj taki kolega mnie przed chwilą odwiedził. Nie wiedziałem, co się dzieje, co to za szum, a po prostu bocian usiadł sobie na słupie. Ciekawe, czy będzie tu gniazdo zakładał. Co ciekawe, on się wcale nie boi, bo ja już tu z 10 minut się kręcę. Obserwuje mnie, a ja jego, albo ją, bo w sumie nie wiem. Rozgląda i na razie nic więcej. No nic, chyba odejdę po prostu na bok. Zobaczymy za kilkanaście minut, czy odleci, czy dalej będzie tu siedział. Troszkę się zeszło, ale jak widać elegancko tutaj mam rozłożoną linię kroplującą. No i jak widać popikowałem sałaty w rządek. Co więcej, przepikowałem je stąd, bo pomyślałem, że ten wąż pocący się będzie lepiej się sprawdzał do jakichś takich rządkowych warzyw niż punktowych, jak jest sałata, więc prawie wszystkie, no już na tą jedną dużą mi zbrakło miejsca, zresztą taka duża, to nie chciałem już jej przesadzać, a i tak wszystkie obkopywałem dookoła i z taką bryłą ziemi przekopywałem w dołki obok. Jak widać, kropluję wszędzie, gdzie jest ten punkcik. Przed chwilą zakręciłem wodę, bo już za dużo było tego podlewania i elegancko. Tu dosiałem pietruszkę, gdzie jest ten wąż pocący się. Tu samosiejki, pietruszka. Tu taki na zakolu wziąłem kapustę. Ją i tak rozsadę będę potem pikował. A tu, gdzie była sałata, poleciała w końcu marchewka. Więc dlatego nacudowałem ostro. Co z tym? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie widzę tutaj żadnych wschodów, żeby gdziekolwiek ta pietruszka powschodziła. Dam jeszcze jej szansę i jeżeli za tydzień nie będzie tutaj kompletnie nic, to ja to po prostu przekopię i wsieję tu jeszcze raz co innego. No i dobra, no ogródek zaczyna pomału wyglądać. Dzisiaj to takie bardziej nie praca, ale w sumie dłubanie dla odpoczynku. No i mam nadzieję, że ta sałatka też się tu ładnie przyjmie. Oczywiście ten wąż, który jest tutaj podwójny i tam dalej tak byle jak rozłożony, on pójdzie dalej, gdzieś przesunięty w tamtą stronę, bo tam będą ogórki. Tam może jakaś cukinia jeszcze, coś w tym stylu. Zobaczymy. No co, ogródek chyba zamykamy, żeby ani wariaczku tu nie kopał dołów, ani inne zwierzątka nie wchodziły, a trochę się dookoła tego kręci. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za tydzień. Wyszedłem jeszcze tak na chwilę, na ostatnie chwilę, posłuchać tych świerszczy, które tu grają. No i po prostu się rozejrzeć i pooddychać, bo ogarnąłem wszystko, co chciałem. Na dzisiaj będzie w zasadzie tyle. Chyba idzie też zmiana pogody, bo się zdecydowanie ochłodziło i słońce też już coraz lżejsze. Ja się bardzo cieszę przez tych 2 dni. No dawno nie miałem tak spokojnego czasu jak teraz, że nigdzie się nie śpieszyłem i w zasadzie zrobiłem to, co chciałem. Więc w sumie oby częściej i oby więcej takich dni. Mam nadzieję, że w maju, w czerwcu one będą się teraz już zdecydowanie częściej pojawiać. Także takimi promykami słońca kończę odcinek i do następnego razu.